Airsoft w Niemczech! Każdy słyszał, mało kto widział. A ja? Ja tam byłem. Pod koniec 2025 pojechałem do Berlina i dzięki koledze trafiłem na coś, co Niemcy nazywają ASG. Chociaż muszę przyznać, że momentami bardziej przypomina to kontrolowaną operację wojskową niż zabawę w plastikowe kulki. Co wy sobie myślicie, że to zabawa w plastikowe kulki? To wojna jest! A teraz... Raus na front! I teraz ważne, bo to nie jest tak jak w Polsce, że jedziesz sobie na strzelankę, strzelasz, bawisz się i jest fajnie. O nie, nie. Tu trzeba znać prawo. Bo w Niemczech repliki airsoftowe są traktowane jak broń palna. I wtedy pojawia się on, F-stamp, czyli mała literka, która decyduje, czy grasz spokojnie, czy masz bardzo zły dzień. W skrócie, brak F-stampa to jest problem. Duży problem. A co to w ogóle jest ten F-stamp? F-stamp lub inaczej F-stempel to wybita literka F, czyli jeszcze inaczej F in Funfek. Literka w najczęściej pięciokącie, która jest dowodem na to, że nasza broń spełnia warunki bycia zabawką. Skomplikowane? Jeszcze jak. A to dopiero początek tej patologii. Ponieważ w Niemczech macie dwie drogi. Opcja pierwsza, replika do pół joula. Możesz mieć full auto, możesz modyfikować, możesz kupić od 16 lat. Luz, praktycznie Polska. Opcja druga, więcej niż pół joula. I wtedy zapomnij o full auto, zapomnij o modyfikacjach, musisz mieć 18 lat, a replika musi mieć F-stamp. A jeśli masz replikę bez F-stampa i chcesz ją zalegalizować, bo na przykład przyjechałeś z Polski, słuchajcie, odechciewa się żyć. Oddajesz replikę do rusznikarza. Usuwają ci full auto. I to tak usuwają, że już sobie tego nie przywrócicie bez odpowiednich części. Jak macie replikę w HPA, to musisz mieć FCU, które nie ma full auto, czyli musicie kupować nowe FCU. Wybijają ci F-stamp na korpusie. Przysyłają ci dokumenty i rachunek na 220 euro. I teoretycznie wszystko spoko, a praktycznie Ordnung musi być? Czy to ma sens? Tutaj jeszcze tego warto dodać, że jeśli kupujecie replikę z rynku niemieckiego, to posiada ona F-stamp od nowości i ma wyłączone full auto. Tutaj dla przykładu jest G36 od Army, które po prostu w wersji niemieckiej nie posiada full auto od nowości, więc nie postrzelacie, macie tylko singla. Coś za coś. Transport repliki. Replika musi być rozładowana w zamkniętym pokrowcu czy tam innej walizce bez możliwości wyjęcia jej poniżej 3 sekund oraz magazynki muszą być oddzielnie. Jest to klasyczny przykład, gdzie jedziesz sobie ubanem i wszystko jest legalne, aż przestaje być. U5 nach Hauptbahnhof, Central Station. Chronowanie to też taka ciekawa kwestia, ponieważ możesz się chronować, ale nie musisz. Musisz za to mieć docelowe FPS-y, czyli jeśli wiesz, że twoja replika jest w limicie, to spoko, ale jeśli wyrywkowo wyjdzie na to, że nie jest... Nie, panie władzo, ja być niewinny, ja się tylko bawisz plastikowym kulkiem. Ordnung muss sein! Jako że te zasady są dla mnie bardzo dziwne, ciągle czułem się spięty, jakby sam Sauron patrzył na mnie swoim okiem. Dodajcie do tego regulamin na całą kartkę A4 i macie pełny obraz tego, jak się czułem. Na odprawie organizatorzy rozmawiali z jakimś gościem. Wyglądał jak zwykły uczestnik Airsoftu, ale popełnił poważne wykroczenie. Wiecie jakie? Pani Wiśnio, pytanie do ciebie za paczkę kulek 0,46. Jakież to wykroczenie zostało popełnione? A. Miał 0,1 joula za dużo. B. Przyjechał francuskim samochodem. C. Miał kebaba z wieprzowiną. Czy D. Miał latarkę na szynie RIS. Dobra, kurde, a te kulki to GNG są, tak? To może... nie no, już kół ratunkowych nie mam, kurde, bo to... samochód, kebab... miał latarkę na szynie RIS. Nie, nie żartuję.
W Niemczech latarki, które są na broń lub mają możliwość montażu, powtórzę to jeszcze raz, możliwość montażu na broni są nielegalne. I można za to dostać taki mandat, że nigdy w życiu nie będziecie mieli na prąd, żeby tę latarkę naładować. No ale spoko, przecież w dzień latarki nie potrzebujemy, prawda? Zdzichu, daj mi tą latarkę, bo jest 15. A w nocy? No to możecie użyć lunety noktowizyjnej albo termowizyjnej, za którą dostaniecie prawdopodobnie drugi mandat i wizytę smutnych panów. Aufwachen! Bo jakakolwiek luneta termowizyjna lub noktowizyjna, która ma możliwość montażu na replice, jest zakazana. Chyba że macie papiery, że jesteście myśliwymi albo z armii, to wtedy możecie ją posiadać, ale nie możecie używać jej na ASG, ponieważ luneta nie może być montowana na broni, chyba że macie dokumenty, które nie pozwalają wam jej mieć na broni, tylko posiadać, bo możecie ją posiadać na broni przy polowaniu, ale nie na ASG, bo to nie jest broń, tylko zabawka, a macie dokumenty na broń, a nie na zabawkę. Rozumiecie to? Tak? To dobrze, lecimy dalej. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że pierwsze minuty muszę spędzić nie grając, tylko patrząc. Patrząc, co jest dozwolone, a co nie. Wiadomo, strzelanie na taliba czy oszukiwanie jest zbanowane wszędzie i jest to uniwersalne. Ale zamurowało mnie, gdy zobaczyłem gościa wbiegającego na górkę, gdzie był wróg, krzyczał bang bang i dostawał kilka kulek w klatę. Serio, po prostu stanąłem i procesowałem, co tu się właśnie stało. Bo jeśli chodzi o kulturę gry, to ciężko po jednej grze oceniać cały kraj i ja tego nie robię. Bo w jednym momencie drużyna milsimowców mówiła, że ja i kolega mamy fajne repliki do speeda, a kawałek dalej ktoś bił się z innym graczem o to, czy dostał kulką. I mówiąc bił się, mam na myśli pięści. Jeśli chodzi o organizację, to jest ona na bardzo wysokim poziomie. Nie będę tego porównywał do Polski, bo to nie jest film o tym i nie byłoby to sprawiedliwe, ale się nie zawiodłem. Jedyna rzecz, która mnie trochę denerwowała, to osoby robiące zdjęcia, ponieważ potrafiły stać w kamizelce odblaskowej tuż obok gracza, kompletnie ujawniając jego pozycję. Ale da się z tym żyć, plus były zdjęcia. Za to bardzo miłym zaskoczeniem była przerwa obiadowa. Po pierwszej rundzie, która trwa coś ponad godzinę, wszyscy, jak gdyby nigdy nic, poszli na grilla. To jest, po prostu rozpalili grilla. I przez równą co do sekundy godzinę palili zielone, zajadali kiełbasę i po prostu gadali. Super integracja, zwłaszcza, że ja byłem nowym graczem, nikt mnie tam nie znał, nie mówiłem po niemiecku lub jak to się mówi, nie szprachałem po niemiecku, a i tak zostałem przyjęty. I serio, chciałbym, żeby coś takiego było na każdej grze. No to tak na zakończenie. Czy niemieckie ASG jest lepsze? Nie. Czy jest gorsze? Też nie. Jest po prostu inne. Formalne, sztywne, niemieckie, Ordnung. Aż do momentu rozpoczęcia gry. Wtedy wszystko znika i można po prostu się dobrze bawić. Ja zagrałem i swoją opinię już wyrobiłem. Do zobaczenia na kolejnych materiałach. Well done. Big shot. Well done. That's 50%. Oh, wow! If I want to really take cover, But I do not want to.